Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem porozmawiam o jaszczurach, a dokładnie o hordzie jaszczur, którymi sobie zagrałem. Dosyć dobra frakcja. Jeśli chodzi jeszcze o jaszczurki, zrobimy drugi osobny filmik o zwykłych jaszczurkach, a nie o hordzie. To jest całkiem inny gameplay, całkiem inaczej się tym faktycznie gra. No ale nie przedłużajmy, lećmy po kolei. Jeśli chodzi o tą hordę, zaczynamy na Kai Wędrowcem. W hordzie budujemy coś takiego, że mamy taki osobny panel do budynków hordy. Wtedy sobie rozwijamy to. Bardzo szybko się to rozwija, tylko jest jeden problem. Bardzo dużo kasy trzeba, więc musisz bardzo dużo podbijać. A ta horda ma jeszcze jedną fajną mechanikę, że one stawiają świątynię. Masz właśnie tutaj postawioną świątynię. Przejmujesz dodatkowo wioskę. Nie wiem, zaatakuj mnie przykładowo to. Przejmijmy to na automacie po prostu. Mimo że tu była potężna armia. I wybierasz sobie teraz, jaką chcesz osadę. Najlepiej, żeby wszystkie twoje osady były na tej zasadzie, że musisz mieć na fulla naładowane te kryształki, żeby tu nie było białego przeskoku. Więc wtedy wybierasz sobie, jaki tam chcesz dar i dodajesz sobie po prostu dodatkowe rzeczy. I wtedy dzięki tym świątyniom otrzymujesz coś takiego jak łaska starożytnych. Przy walce też dostajesz tę łaskę starożytnych. I ta łaska starożytnych daje ci to, że możesz potem wydać to na przykład na zakupienie danych jednostek, bo oni mają też limit do kupowania niektórych jednostek, więc kupujesz sobie wtedy, nie wiem, przykładowo tego, i polokowałeś Carnozaurusa, czy jak on tam się nazywa, i wtedy możesz go wcielić i rekrutować normalnie do armii, bo to masz jako błogosławione legii, czyli takie jakby dodatkowa, no po prostu takie regimenty, nie fioletowe, tylko takie jeszcze pomarańczowe, dodatkowe, specjalne dla jaszczurek zrobione. Jeśli chodzi o same jednostki, no jednostki są dosyć mocne. Przejdźmy sobie jeszcze do tych budynków tutaj. Masz tu wszystkie jednostki, które posiadają po prostu jaszczurki, czyli też jak będziesz już oglądał potem filmik z jaszczurkami, już będziesz trochę wtajemniczony, jeśli oglądałeś ten film. Na czym opierają się jaszczurki? Jaszczurki ogólnie mają bardzo mocne wszystkie armie, nie mają jakichś takich mega słabych jednostek. Dlaczego? No jaszczurki mają bardzo średnio pancerza i bardzo dużo ataku, więc są bardzo mocne. Tym bardziej jeśli chodzi o świątynną straż, to jest bardzo mocna jednostka. No tutaj budujemy tak naprawdę wszystko prawie, bo tyle mamy slotów. Ja tutaj nie zbudowałem tylko świętej kaplicy dla kapłanów i co tu mamy? Tempo uzupełnienia strat. No bo to mi się po prostu gdzieś tam nie opłacało. Co najlepiej w hordzie na początek budować? Na pewno utrzymanie armii, tempo uzupełniania strat, ten jest dosyć dobry budynek. Tak samo tutaj utrzymanie plus rozwój hordy też jest dosyć dobry budynek. I koszt werbunku i rozwój też jest dobry, bo na początku może się zdarzyć tak, że będziesz dużo armii tracić. Jeśli chodzi o jeszcze budynki, na pewno buduj jak najszybciej do konnicy, bo oni mają bardzo mocną konnicę, czyli te rogate demony, czy tam kawaleria jakaś rogata. 100 pancerza, 60 siły ataku, no bardzo dużo. Małą szarżę, ale oni są bardziej tak, że się biją po prostu w defie. Jeśli chodzi o budowanie armii na tym bohaterze, to najlepiej robić wszystkie święte Kroxigory i ogólnie Kroxigory. On ma dosyć duży bonus do nich, więc dosyć dużo daje pancerza czy tam siły ataku im. To są bardzo mocne piesze potwory. Mają małą liczebność, bez ich 8 na przykład, ale ich miażdżą po prostu każdą jednostkę, którą napotkają. Tym bardziej świątynna straż jest bardzo mocna. 50 jednostek, bardzo dużo pancerza, bardzo duża siła ataku. No i dyscypliny też mało nie mają, bo mają więcej niż święte Kroxigory. Jeśli chodzi o latające moby, ja osobiście gdzieś ich tam nie robiłem, bo patrząc po tych statystykach, no szału nie ma. Na pewno potwory mają dosyć mocne, nie wiem czy nie jedne z najmocniejszych nawet. Tym bardziej, że one mają nie dość zasięgowe potwory, to jeszcze w zwarciu dosyć dobrze sobie radzi. Na przykład Prastaryc Tegadon. Mamy dużo tak naprawdę siły ataku, bo aż 240, siły pocisku 275 i 130 pancerza. No jak na potwora, no dosyć dobrze, bo niektóre potwory w niektórych frakcjach są naprawdę bardzo słabe. Ale najlepszymi dwoma potworami są dziki Warnozaur, czyli 100 pancerza, 375 siła broni, no i 7,5 tysiąca życia, jeszcze wywołuje terror, czyli przeraża jednostki. I jest jeszcze taki Warnozaur, czyli po prostu dystansowa jednostka, ale w zwarciu też bardzo mocna, bo 375 ataku. Jeśli chodzi jeszcze o dziki Trollodon, no to tutaj mamy duży siła pocisku. No jeśli chodzi o zwarciu już tu słabiej, ale też dosyć dobrze do wybijania jakichś bohaterów. Jeśli chodzi ogólnie o jednostki, jakie budujemy gdzieś na jaszczura ludziach z hordy, czy tam zwyczajnym, no to naprawdę budujemy tych wojownicy z Saurusów.
bardzo mocna jednostka, bardzo duża siła ataku i też liczebność 50. Na pewno budujemy właśnie konnicę jakąś, tak jak tutaj mam zbudowaną. Je możesz zrekrutować wtedy z tych legów specjalnych, czyli stąd. Możesz sobie wybrać i zrekrutować tak, na tej zasadzie. I wtedy daje ci +1 do limitu rekrutacji danej jednostki. To możesz oczywiście rekrutować, jeśli wejdziesz na tryb obozowania, gdzie tutaj mamy tryb obozu i wtedy możesz rekrutować jednostki, tylko tu mam akurat full. Święte Kroxigory to jest bardzo mocna jednostka. Oni występują w dwóch rodzajach. Jako taka bardziej piechota i to chyba są jakieś święte, czy to jest taka piechota bardziej udoskonalona, bo widzę, że ma po prostu dużo więcej ataku plus atak w zwarciu, no i trochę więcej dyscypliny. Tutaj mam właśnie te potwory, o których dosyć dużo mówiłem. Jeśli chodzi o podbijanie, no dosyć proste, po prostu idziesz, podbijasz, nic nie musisz zajmować się budynkami. Oni jako twoi wasalowie dają ci twój dochód, więc bardzo dużo. Więc jeśli chodzi jeszcze o jedną rzecz, co mają jaszczury, no to wiadomo obrzędy. No jak to jaszczurki by nie miały obrzędów, to by było dziwne. Jeśli chodzi o obrzędy, budujemy sobie, mamy tutaj dosyć dobre obrzędy do Kroxigorów, więc jeśli robisz dużo armii z tych Kroxigorów, no to tak naprawdę 20 plus pancerza plus 15% jeszcze damage'a dla nich, no to już w ogóle jest dramat. Taki po prostu damage wchodzi, że no żadna jednostka nie jest w stanie ich zatrzymać. Co jest dużą zaletą? Na pewno utrzymanie, na pewno obrzędy, ale jeszcze jedną zaletą są właśnie te świątynie, że możesz u góry sobie odpalić dane buffy na 5 tur. Chyba wszędzie jest na 5 tur, dokładnie. Masz danina, 2 sali na przykład plus 50%, no to wtedy jest kasy dużo, plus jeszcze rozwój hordy wszystkich armii. Ewentualnie na przykład zdobywanie łupów po bitwie, plus zasięg armii 25%. Czyli po prostu twoje armie nie dość, że dużo biegają, nie dość, że tak naprawdę nic nie kosztuje cię utrzymanie, bo wasale cię utrzymują. Więc jak dużo podbijasz, no tutaj jak widzisz jest bardzo dużo kasy. Aż dziwne, że w moim poradniku jest kasa na do plus jeszcze 19 000. Powiem ci, że bardzo przyjemnie mi się grało tą frakcją. Nie jest ona może łatwa na początek, ale jeśli tutaj na początku zagrasz dosyć dobrze i pokonasz szybko mroczne elfy, czy tam kataj na zasadzkach, no to możesz spokojnie wtedy iść i wszystko podbijać bez żadnego problemu. Ja osobiście nie miałem tu żadnego potem oporu, jeśli chodzi o pokonanie kogokolwiek. Tak samo nawet Grimgor, który jest potężny, jeden z najpotężniejszych bohaterów i ogólnie frakcji, no też w sumie nic mi nie zrobił, nawet go tutaj chyba rozwaliliśmy z tego co pamiętam. Więc frakcja bardzo fajna, bardzo przyjemna, nie jest jakaś mega skomplikowana i wydaje mi się, że to jest jedna z najfajniejszych hord, którą gdzieś tam grałem. Gram też z zwierzoludźmi, ale tam nie było takiej frajdy jak tutaj. Mega gdzieś byłem podjarany graniem tymi jaszczurkami. Na pewno muszę zagrać też na normalu, żeby zobaczyć jak faktycznie się nimi gra. Choć oni są naprawdę bardzo przyjemni do grania. Tym bardziej, że mają piechotę, mają dużo potworów, więc można mnóstwo jakichś taktyk sobie wymyślić. Wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o tą hordę. Jeśli chodzi jeszcze o dyplomację, no możesz tutaj gdzieś tam dyplomację utrzymywać, no ale oni chyba nic nie mogą handlować, no bo to jako tako utrzymujesz się z wasalów, no a jakoś tako nie masz po prostu żadnych materiałów na sprzedaż. Wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o samych bohaterów, o jednostki, o wszystko. Jeśli chodzi o zwykłego bohatera, czy tego głównego, no tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, dosyć podstawowe wszystkie rzeczy. Wiadomo, tutaj z żółtych mamy do siły ataku, do walki przeciwko na przykład norskim chaosem, no bo gdzieś tam to są tacy główni wrogowie nasi po drodze, plus Kataj. Ja osobiście rozwijałem go bardzo pod defensywę, czy po prostu pod jakieś pancerze, nie pancerze dla potworów, dla właśnie świętych Kroxigorów, no bo na tych armiach gdzieś się tam opierałem. Jeśli chodzi o podstawę, no tutaj miałem koszt werbunku i jest szansa na zasadzkę. Szansę na zasadzkę warto brać na samym początku z tego względu, że masz małą armię, jedną przeważnie, tam chyba do 10-15 tury i dopiero później możesz mieć drugą, bo gdzieś tam kasowo dostaniesz. Więc warto tą zasadzkę non-stop korzystać. Tym bardziej, że na zasadce oni też sobie dosyć dobrze radzą, bo masz w większości piechotę, potwory, kawalerię, więc nie masz strzelców, których gdzieś ci tam łatwo mogą powybijać. Wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o hordę jaszczurów. Bardzo fajna frakcja, bardzo przyjemna, bardzo ci ją polecam. Jeśli filmik ci się podobał, zostaw lajka, zostaw suba i zapraszam do kolejnych moich filmików.